Siemka, ja jestem Adacho i zanim przejdziemy do przeglądu grupy, to mam wam do powiedzenia jedną rzecz, bo czuję się dzisiaj hojnie. Mam dzisiaj dzień, mimo tego, że jeszcze nie jest maj, to już czuję ten majowy vibe, że tak powiem, majową wibrację już czuję. Maju, cóż zobaczymy dziś, jak to śpiewał świętej pamięci Zbigniew Wodecki. Ostatnio wyrzuciłem swoje buty do kosza. Bardzo lubiłem te buty, to były takie siateczkowe adidasy, w których chodziłem wszędzie, nawet na zimę. Bardzo lubiłem w nich chodzić, bo dosłownie wsadzałem tam stopę i mogłem już iść. Przestałem je w ogóle rozsznurowywać. No ale po prostu zjadł je czas, więc wyrzuciłem je i przez jakiś czas miałem problem z doborem butów, bo ja ogólnie nie lubię kupować sobie ubrań. To, co mam na sobie, to jest bluza po moim starszym bracie. Doszedłem do takiego momentu, że chciałem po prostu kupić sobie buty, które będą podobne do tych, które już miałem ostatnio. No i jakiś czas temu byliśmy z Marcią tam, powiedzmy, na mieście i postanowiłem poszukać jakichś tanich, lekkich, wygodnych butów. I znalazłem buty, których w ogóle nie trzeba sznurować, bo nie mają sznurowadeł. Nie będę wam ich tutaj pokazywał, bo nie chcę robić reklamy, ale to są buty, które dosłownie przypominają takie kapcie. Też wyglądają jak takie siateczkowe adidasy, tylko że nie mają ani sznurowadeł, ani rzepów, po prostu się je... nogę się wsuwa do środka i potem można tak samo nogę wyciągnąć. Czy to już jest kwestia wieku, że nawet nie chce mi się schylać do tego, żeby... A może kwestia lenistwa? Nie wiem, może to jest kwestia wygody. Schylam się wystarczająco dużo w trakcie dnia, więc te dwa schylenia, w zasadzie jedno schylenie, żeby założyć buty sobie od tej listy odhaczyłem. Ale do czego zmierzam? Mam karton po tych butach i stwierdziłem, że to jest karton, który bardzo dobrze nadaje się na wysyłkę paczki. A więc... najlepszy post w maju na grupie dostaje ode mnie Mystery Boxa. Czyli za miesiąc, w kolejnym majowym przeglądzie grupy, jak będę przeglądał wasze posty na grupie facebookowej Zakola Adacha, to wtedy wybiorę jeden post, który podoba mi się najbardziej, czy może będzie najbardziej ambitny, czy może mnie najbardziej rozbawi. Chciałbym oczywiście, żeby to były oryginalne posty, a nie jakieś reposty. Reposty w ogóle nie przychodzą, bo są niezgodne z regulaminem, ale za miesiąc po prostu daję wam możliwość wygrania, mogę tak powiedzieć, otrzymania ode mnie paczki. W paczce będą rzeczy prawdopodobnie związane z anime, głównie z Dragon Ballem, chyba że się jakoś inaczej dogadamy. No na pewno do tej osoby się odezwę i tam sobie ustalimy, co oni będą chcieli. Więc taka niezobowiązująca propozycja, też żeby trochę was zmotywować, bo mimo tego, że dalej jestem wdzięczny za wasze posty na grupie facebookowej, zawsze mi się podobają rzeczy, które wrzucacie, zwłaszcza te, które... wrzuca Daniel. Tymczasem gdzieś w alternatywnym wszechświecie. To jest Chopper z live action, prawda? Poznaję go po tych zębach. Mimo wszystko to jest dość nienaturalnie wyglądające. Mówię tutaj o tym One Piece'owym live action, że mamy Choppera, który ma ludzkie uzębienie, no ale jakby nie patrzeć jest gościem, który zjadł Human Fruit. Obejrzałem wszystkie filmy na kanale Adacha. Tony Chopper, 57 milionów piratów. Ale Penner nie subskrybuje go, okej. Ale wspiera! O, zobacz bonusy! Czyli wspiera go, ale nie subskrybuje? To jest burżuazja. Subskrypcje są dla słabych, tak? Zobaczcie na te figurki w tle. Gość ma figurki z One Piece'a. Tutaj koleżanka Aleksandra powiedziała, że powinien mieć figurki Adacha z Adacho Balls. To ja mam figurkę Adacha z Adacho Balls, a Chopper nie ma. Już kiedyś, pamiętam na przeglądzie był nie, to też Peder wrzucił Bukiego, który był na moim miejscu. Podróżnik w czasie przesuwa krzesło i na moim miejscu w moim mieszkaniu siedzi Buki. No dobrze, dziękuję bardzo, Daniel. I pozdrawiam cię serdecznie. Michał, wy którego Moro lubicie bardziej? Co widzi fan Dragon Balla, gdy słyszy od kogoś imię Moro? Co widzę ja, gdy słyszę od kogoś imię Moro? Czy jestem zbyt małym fanem Lego, żeby to zrozumieć? Propos Moro, mogę wam też pokazać, tak też w temacie ubrań. Jakiś czas temu byłem u mojego kumpla ze studiów sztuki i mówił, że ma dużo rzeczy do wyrzucenia. Rzeczy w sensie ubrań, bo już w nich nie chodzi. I jak powiedział, że jak chcę, to sobie mogę przejrzeć. Ja pierdzielę. On jest nienormalny. On wyrzucał normalnie dobre spodnie, bluzę, ta czarna bluza z Adidasa i ta szara bluza z Pumy, którą czasem noszę na filmach, to jest coś, co Sztuka chciał wyrzucić do śmietnika i ja to wziąłem od niego za darmo. I też kilka innych koszulek. Normalnie zajebiste spodnie Moro wyrzucał. Ja na co dzień w Moro nie chodzę, ale takie spodnie na rower sobie wziąłem. Więc w zasadzie jak ja słyszę Moro, to
Chociaż teraz, jak mamy sagę Moro... Nie, pierwsze co myślę, jak słyszę Moro, to jest Moro z Dragon Balla, drugie to, a tego gościa z Lego nawet nie znam. Proszę, więcej takich rzeczy. Daima Super Saiyan 4 Goku. Za dużo tego AI na internetach, trzeba coś z tym zrobić. Włosy za jasne, ale próba odtworzenia tych... Czekajcie, jakbym zrobił tak na przykład. Włosy za jasne, ale próba odtworzenia tych RGB kolorów za pomocą kredek bez znania teorii kolorów nie przerosła. Rewka na końcu. To jest finalny rysunek. No, dech zapiera w piersiach. Wygląda przepięknie, ale wiecie co najbardziej mi się w tym wszystkim podoba, że mamy proces tworzenia. Czyli mamy szkic, potem poprawienie konturów i krok po kroku nakładanie kolorów. I tutaj mamy dowód na to i też podstawka, a aura się zaczyna pojawiać, tło zaczyna się pojawiać. Jeszcze tutaj zdjęcie z innego ujęcia. Mamy dowód na to, że to nie jest stworzone przez sztuczną inteligencję. Oczywiście na końcu po angielsku reference, ale to nie oznacza to, co referencja. Dużo osób mówi coś tam referencja. To nie jest referencja. Referencja to jest na przykład polecenie kogoś. Reference to jest odniesienie, więc tutaj mamy odniesienie. Piękny rysunek. Jeden z najpiękniejszych, jakie ostatnio widziałem. Naprawdę bardzo mi się podoba, ale równie mocno dziękuję za to, że jest proces tworzenia też wrzucony. Uważam, że jak ktoś wrzuca rysunki na Zakola, to naprawdę byłoby fajnie, gdyby wrzucał też proces tworzenia, bo bardzo satysfakcjonująco się na to patrzy i też idzie dzięki temu mocniej docenić efekt końcowy. Moja opinia. Idziemy dalej. Wiecie co, Dawid, ja chyba ci nie zostawiłem, czy zostawiłem jakiegoś? Nie, zostawiłem superkę. Nawet napisałem komentarz! Hej, może być to dość nieodpowiednie na grupę. Grupa jest od wszystkiego. Jeśli wrzucasz dupę, to wtedy się możemy dopiero zastanowić. Ale kolego, chcesz się pochwalić swoim progresem 5. książki? No to się chwal. Strony 62. Wyrazy... Szczerze? Imponuje mi ilość spacji. 120,5 tysiąca spacji. Moja spacja już by wołała po prostu o pomstę do nieba. Składałaby wniosek o zmianę właściciela, gdybym ją maszował w ten sposób, jak to się mówi. Jestem ciekaw, ile miała moja praca magisterska. Czy ja w ogóle go mam gdzieś zapisaną? Oddziaływanie... Nie, to jest jakiś projekt. Studia, ty, coś tu jest. Praca ma... Oj, licencjacką też mam, ja pierdzielę. Licencjacka była dłuższa. Wyrazy, znaki, no powiedzmy, że 60 tysięcy. Nie będę wam pokazywał treści, ale mogę wam pokazać jedną rzecz. Na końcu był taki aneks, który przedstawiał przykładowe badania składu ciała. Mogę wam pokazać moje badania z jak miałem 20 lat. 17 czerwca 2018. 1,75 m, wiek 20. Normalny mężczyzna, bo tutaj był podział albo na sportowca, albo na normalnego, powiedzmy nietrenującego. Zobaczcie, z tego byłem mega dumny. 7% tkanki tłuszczowej. Teraz powiem tylko tyle. Nie jest to już 7,7, ok? Nie jest to już 7. Wskaźnik tkanki trzewnej 1, najmniejszy. To też było ciekawe. Zobaczcie na umięśnienie, na masę mięśni w nogach. 10 kg równo w lewej, 10,4 w prawej. Czemu ja tak odbijam od tematu? Po prostu spodobało mi się to, bo przypomniało mi się, jak też używałem, powiedzmy, tego narzędzia, żeby liczyć ilość wyrazów, bo tak sobie po prostu chciałem sprawdzać. Nie pamiętam, czy tam były jakieś normy tyczące się tego, jak długa to ma być praca. Moja praca licencjacka była dłuższa niż magisterska, ale to chyba chodziło o treść, chociaż raczej się tak utarło, że magisterska powinna być nieco dłuższa, ale uznałem, że liczy się jakość, a nie ilość, no nie? No dobra, idziemy dalej. Dominik Słoka wypala... W jaki sposób to jest wypalone? Bo powiem wam, że to nie wygląda, jakby to było zrobione komputerowo, bo widać tutaj, że są to rysunki, których autorem jest prawdopodobnie Dominik, no bo widać tutaj, że to jest fanowska ręka. W jaki sposób on to wypala? Nie rozumiem, może rysuje to na początku sam na komputerze, a potem nakłada to na wypalarkę? Zacząłem się bawić w ręczne wypalanie obrazów, w końcu moja ściana nie będzie pusta. Chętnie wysłucham jak to jest zrobione? Czy on to wypala ręką na drewnie i już wtedy to rysuje? Czy może robi szkic na drewnie i wtedy poprawia jakby tą wypalarką? No bo tutaj mimo wszystko widać, że kontury nie są równiutkie, proste jak, wiecie, jakby były to komputerowo robione. W sensie jakby to była maszyna. No dla mnie jest to talent. Pięknie to wygląda. Zostawiam like. Arcydzieło. Dziękuję bardzo za miły komplement tyczący się mojego filmu, jednego z kilku filmów na Prima Aprilis. Poważna analiza Hajbisa. Słuchajcie, jak widzicie, że jestem ubrany w koszulę i nie mam okularów, to znaczy, że film jest poważny. No, to jest prosta zasada. Jeśli nie widzieliście tego filmu,
to nie oglądajcie. Nie no, obejrzyjcie, jeśli nie widzieliście. Dawid, witajcie, jestem tu już jakiś czas, ale z tego co pamiętam, to będzie mój pierwszy post. Nazywam się Dawid, jestem w klasie maturalnej i moja sytuacja wygląda tak, że jakiś czas temu stałem się mniej mobilny ze względu na chorobę. Jestem w zasadzie leżący, telefon obsługuję jedną ręką, a na laptopie używam tylko touchpada. Jednak kiedyś bardzo lubiłem rysować. Z wiadomych względów kartka i ołówek już raczej nie wchodzą w grę, ale brakowało mi jakiegoś sposobu, żeby wyżyć się artystycznie. Uwielbiam anime, więc bardzo chcę się nauczyć rysować na komputerze. To będzie dla mnie fajne hobby, ale fajnie też by było, jakbym mógł to wykorzystać w przyszłej pracy, więc jestem otwarty na konstruktywną krytykę. Co do rysunku, jest to mój pierwszy udany, dokończony projekt i przedstawia Kakarotto, który należy do oddziału Saiyan. Zrobiłem to, bo jestem entuzjastą dawnych Dragon Ballowych zbroi. Uwielbiam te naramienniki i skautery. I postawiłem na transformację SSJ, ponieważ jeszcze nie umiem rysować włosów naszych ulubionych kosmitów. Rysunek jest w bladych, mangowych barwach, ponieważ uznałem, że cieniowanie na pierwszy raz może być trochę za trudne. Przepraszam, jeśli zanudziłem was tym wstępem, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Pozdrawiam kompanów Zakolaków, wielkiego mistrza sztuk, nie wiem o kogo chodzi tutaj, Adacha oraz Marcie. Dziękuję bardzo, Dawid. Nie zostawiłem wcześniej serduszka, teraz to nadrabiam. Wiecie co? No, rozczula mnie to, jak odzywają się na grupie osoby, które ze względu na chorobę nie są w pełni mobilności, nie są w pełni sprawności, a i tak starają się utrzymywać swoje pasje. Dziękuję Ci, Dawid, za to, że wrzuciłeś swój rysunek. Mam nadzieję na dwie rzeczy, ok? Mam nadzieję na dwie rzeczy. Pierwszą jest to i przede wszystkim, że będziesz czuł się coraz lepiej i mam nadzieję, że choroba Cię finalnie opuści. A druga rzecz jest taka, że znajdziesz na grupie osoby, które będą w stanie Ci tę konstruktywną krytykę zapewnić i będziesz mógł jakiekolwiek rady od nich fajne wyciągnąć. Więc Dawid, powodzenia, dziękuję za to, że się udzieliłeś i życzę dużo zdrowia. Czemu ja to tutaj wrzuciłem? Aha, chciałem chyba powiedzieć o jednej rzeczy. Okej, to nie jest oryginalny post, ale Lego One Piece będzie miało nową... Co to w ogóle ma być? Dragon Ball dostaje naprawdę dużo rzeczy, a jakimś cudem One Piece jest lata świetlne przed Dragon Ballem, jeśli chodzi o promocję i o rzeczy, i o content, no, taki ogólno pojęty content. One Piece ma mangę, która cały czas trwa, ma anime, które cały czas trwa, niedługo będzie miało w zasadzie, no nie wiadomo jeszcze kiedy, The One Piece od Wit Studio, czyli ten remake pierwszej serii One Piece, no pierwszej serii, w ogóle serii One Piece od samego początku. Live action Netflixowe na bardzo dużym poziomie, nawet ludzie, którzy nie oglądali nigdy One Piece zakochują się w tym serialu. Lego One Piece jakieś! Nie wiem jak wygląda sprawa z grami, no bo tutaj nie śledzę tego tematu aż tak bardzo, ale no czego chcieć więcej? No fani One Piece jedzą. Jeszcze premiera w moje urodziny. Premiera w moje 29 urodziny, nie 30, ok? 29 urodziny. Nie mam jeszcze 30 lat. Jeszcze długo nie będę miał 30 lat. Więc nie jestem 30-latkiem. Dragon Ball Super. Rozkręca hype na pełnej, ale coś przycichło. O, już robię węższe nosy. O! Karol tutaj wrzuca i widzę, że tutaj nawet się posłuchał naszych rad. No ten Vegeta jest handsome motherfucker. W ogóle ma brązowe włosy z tego co widzę. Też taki popularny wybór niektórych artystów. Częściej Vegeta był przedstawiony z brązowymi włosami w tej wersji nowej, Kai. Tylko że no, tam model postaci to była tragedia kompletna. Yamamuro, nowoczesny Yamamuro w Dragon Ball Kai to jest coś, co nie powinno nigdy powstać, ale tutaj Karol robi wspaniałą robotę. Wersję God. Zobaczcie też na ułożenie włosków. W przypadku Vegety mamy... Nie, jest różnica lekka. Zobaczcie na ten kosmyk tutaj. Bum, jest niebieski, czerwony idzie w drugą stronę. A, to dlatego, że mamy bazowe formy, a tak naprawdę Super Saiyan God to jest bazowa forma z boską Ki, więc ułożenie włosów się nie zmienia, ale w Super Saiyanie zmienia się trochę ułożenie włosów, dlatego mamy delikatną różnicę. Jest tutaj subtelna różnica w przypadku Vegety, wiadomo, że u Goku wygląda to lepiej, ale bardzo mi się to podoba, jak Karol rysuje. Zdradzam, to się ostatnio był u mnie brat i widział magnes na lodówkę z rysunkiem Karola, z Gohanem Bestią i on mówi, mój brat mówi, że kurwa, to wygląda jak jakieś oficjalne Shueisha, a to Karol. Dobra, nie, klikam w to cały czas, bo nie mogę się napatrzeć. Dobra, idę dalej. Coś mnie natchnęło. Emil. Misja Artemis patrząca na ciemną stronę księżyca. Zmartwiony królik... Zmartwiony? Chciałem przeczytać zmartwiony. Może jest też zmartwiony, bo jest tam... Chociaż nie jest sam, nie? Jest z tymi dwoma gośćmi. Machający do nich. Wszystko fajnie i ślicznie, ale po tym jak Roshi wysadził księżyc, to królik zmienił lokum i teraz gdzieś w kosmosie siedzi. Jestem ciekaw, czy ktoś odpisał tutaj to, o czym myślę. Czy w tej odpowiedzi jest ta rzecz, o której myślę. Widać go w bandze DBS, dokładnie.
Dokładnie, widać go w mandze DBS, jak Merus przelatuje obok, także. Szczerze, w sumie nigdy nie wiadomo, kiedy Merus tam przelatywał, ale dostałem lajka. Myślę, że to jest akurat sugestywny obrazek, nie? Że jeśli Merusa tam widzimy w mandze Dragon Ball Super, no to razem z Księżycem zostali wskrzeszeni też króliki i jego gang. Tomek jak zwykle rysuje... Czekaj, a to nie było w marcu? To ja inny obrazek Tomka chciałem pokazać. Coś tu mi się pomyliło. Tomek wrzucił... O właśnie! Nawet kilka obrazków wrzucił. Tutaj wrzucił Trunksa. Okej, ale Trunks jest jakby no postacią, którą znamy. A tutaj mamy oryginalną postać. Nie mam dla niego nazwy, ale wrzucam na Zakola. To przecież Charlotte. No to nie jest Charlotte, typie. Czemu mi się... Facebook... Podoba mi się kurtka. Co on w ogóle ma na tej kurtce napisane? Jakiś DS? Następnym razem, Tomek, poproszę, żebyś go narysował, żeby było widać napis na kurtce. Co on tam ma napisane? Kamil. Okej, jakby no... Reszta grafiki jest zrobiona przez AI, ale to, co tutaj jest, to jest oryginalne, zrobione przez Kamila, ze względu na to, że Kamil pisał do mnie prywatnie też w tej sprawie, więc sama ta gablotka i szklanki do whisky i też karawka, wygrawerowane tutaj kule i oczywiście... W ogóle fajne jest to, że... Czekaj, 5? No chyba to jakiś mamy błąd, kurde, nie? O, widzicie, tutaj jest normalne zdjęcie. 1 gwiazdka, 2, 3, 4, 5, 6, 7... No to jest w takim razie zojajowane źle to jest zojajowane, bo tutaj jest 5 i 5. Okej, no na to nie patrzę, to jest prawdziwe zdjęcie. 1, 2, 3, 4-gwiezdną trzyma Goku, 5, 6, 7, czyli jest 6 szklanek i jedna ale ładnie wyprofilowana karawka. Wygląda to naprawdę pięknie, Kamil. Ale tak jak ci mówiłem, dziękuję ci za propozycję. Ja whisky nie piję. Umówmy się, że nie piję. W ogóle nie piję alkoholu. O. Na co dzień, ok? Jak jest okazja, ale okazji w ogóle nie ma ostatnio, także to jest post sprzedażowy oczywiście, ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, jak nostalgiczne są to karty, w zasadzie naklejki, ja mówię karty. Naklejki z gum, prawda? To były z gum. Kto z was zbierał takie naklejki? Na pewno wiem, że z tymi naklejkami albo z podobnymi naklejkami wiąże się... Czekajcie, ja mogę wam coś pokazać. Chyba mam to zdjęcie, mogę wam pokazać, ale to nie jest ta sama seria naklejek. Mimo wszystko wydaje mi się, że wam tego nie pokazywałem. O! Patrzcie to. To jestem ja. Tutaj jest kiedyś wspomniana przeze mnie moja skarbonka Pikachu. Jak widać, teraz tak widzę, że to chyba nie był oryginalny Pikachu, ale kto tam się tym przejmował? Ja pierdzielę, tu jest mój sarkofag na kapsle Yu-Gi-Oh! Teraz mi się przypomniało, że miałem taki sarkofag na kapsle Yu-Gi-Oh! No a tutaj oczywiście jest taki... Co to było w ogóle? Niby takie etui na jakąś legitymację, tak to wyglądało, ale to nie było moje, bo tutaj były obrazki. Widać tutaj jakąś postać, wydaje mi się, że to może być Nappa, chociaż tam są jakieś włosy. Ale to bardziej wygląda jak... Nie, to nie jest Bardock, na pewno to nie jest Bardock. Kto tutaj może być? Tutaj jest Krillin na pewno, a tutaj jest Raditz. A tutaj mój Kubuś Puchatek. O, kaseta na Bilon! Kaseta na Bilon! To było... Miałem monety i wpychałem je do kasety na Bilon. Znaczy wiadomo, nie bawiłem się pieniędzmi, ale kaseta na Bilon to było satysfakcjonujące, jak na przykład dostałem jakieś grosze i mogłem je poukładać w tej kasecie. Ale te naklejki też kojarzę, tylko nie do końca kojarzę nazwy. Same naklejki ok, ale nazwę? Flir? U nas to chyba inaczej się nazywało. O co tu chodzi Piotrkowi? Nie wiem, ale pochwalę się moją kolekcją lisów i moją lisią armią, które sprzedaję na różnych konwentach oraz targach razem z moją książką. Gość tu ma lisy. Robi lisy, tak? To ty robisz te lisy. No widać tutaj, że one są szydełkowane. Czajcie, wejść do swojego pokoju i zapalacie światła, tam coś takiego? Chyba bym zmienił mieszkanie. Naprawdę. Jeśli nikt by się nie przyznał do tego, że zrobił mi pranka, zmieniłbym mieszkanie. O co tu chodzi? Mimo wszystko, no musisz mieć talent, jeśli robisz takie lisy. Ale dlaczego lisy? Mógłbyś napisać coś więcej. Dlaczego lisy? Jak się zaczęła twoja przygoda? Logia, patologia. Okej, jestem fanem tego humoru, mimo tego, że nie wszyscy to zrozumieją. Oczywiście to jest żart związany z One Piece. Harnasia trzyma ten ace. Harnaś to zawsze będzie mi się kojarzył z tym, jak mieliśmy turniej bacchanaliowy w siatkówkę. Zajęliśmy tam któreś miejsce, dostaliśmy kilka harnasiów do podziału. Te harnasie
Nie wiem, co to jest za postać, na pewno wiem, że to jest My Hero Academia, ale kojarzę, jak wygląda oryginalnie ta postać. I naprawdę zastanawiałem się zawsze, co kierowało twórcą, projektując taką postać, której wygląd jest, w sensie jej twarz, jest bardzo odpychająca. Nie mówię tutaj o całej reszcie. W ogóle on wygląda trochę jak ten All Might. Może to jest jakaś inna forma All Mighta? Not All Might? Nie cała siła? 10% Might? Might to jest rzeczownik, no to All Weakness na przykład to jest. Już dałem mu imię. Witam i podsyłam nowego, ale rysunek ładny oczywiście, dlatego go tutaj pokazuję. Zresztą tak samo jak w przypadku Mateusza, który dosłownie mi przypomniał o tym, że kiedyś byłem wielkim fanem CS-a i oglądałem i grałem bardzo dużo w CS-a. Ostatnio się zorientowałem, że w ogóle w ekwipunku na Steamie mam kilka jeszcze starych skrzynek, których ceny teraz dochodzą tam do 40-50 zł. Nie wiem, jeśli ktoś jest wśród was tutaj w takiej samej sytuacji, dajcie mi znać, czy to lepiej trzymać, czy to opchnąć, bo ja chciałbym sobie kupić tę grę Isaacową, no nie? Miał Genix. Mógłbym kupić ją sobie za sprzedaż tych skrzynek, ale nie wiem, czy nie opłaca się bardziej ich podtrzymać, bo może będą jeszcze kiedyś droższe. Andrzej Szałyga. Musimy zrobić kolejny film z DB. Zróbmy remake Battle of Gods. Dobry pomysł. Może wreszcie zrobimy coś innego niż puszczenie jednego filmu puszczenie jednego filmu w kółko. Ja będę bronił tego pomysłu, dlatego że to nie jest remake, tylko Battle of Gods. Moim zdaniem to jest dobry pomysł. 7 odcinków Birusa, powiedzmy, że 7 albo 6, w zasadzie 6 odcinków Birusa, powiedzmy, że 6 odcinków Frizy i prawdopodobnie wchodzimy w bardzo dobry etap dla fanów Dragon Balla, bo mimo tego, że to będą sagi, które znamy, to będzie to animacja, której nie znamy. Więc to nie jest tylko remake Battle of Gods, to nie jest tak, że oni mają fetysz na Birusa, tylko cały Dragon Ball Super powstaje od początku, żebyśmy mieli jedno kontinuum anime, które płynnie będzie nas wprowadzać do sagi Moro, więc moim zdaniem jest to dobry pomysł. Wiadomo, że na początku może się kojarzyć z tym, że jest to recykling i okej, zgodzę się, że jest to po raz kolejny recykling, ale widzimy, patrząc na to, w jaki sposób to wygląda, mogę wam wrzucić tutaj nawet kadr z porównaniem wielu kadrów z oryginalnego anime Dragon Ball Super i tego, co będzie w remake'u. Widać, że to nie jest tylko i wyłącznie przerysowanie. Tak, zgadzam się, Dragon Ball Super powinien tak wyglądać od samego początku i gdyby wyglądał tak od samego początku, to nie byłoby potrzeby robienia tego od nowa, ale jest potrzeba robienia tego od nowa, no i nie cofniemy już tego, więc teraz nie dość, że będzie to zwięzłe, będzie to wyglądać dobrze, no i historia też będzie się różnić prawdopodobnie od sagi Shampy i sagi Future Trunksa idąc dalej. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli chcecie, możecie wziąć udział w tej małej zabawie. Nie mówię, że tutaj to jest jakiś konkurs, nie nazywam tego w żaden sposób, ale jeśli będzie miał ktoś z was wenę i wrzuci super post, to oferuję tutaj od siebie wysłanie mojego pudełka po butach, a w środku wyłożę to jakimiś fajnymi fantami w ramach podziękowania za waszą aktywność. Może będzie tak, że na przykład kilka osób wrzuci super postę i nie będę mógł się zdecydować i wtedy wyślę 2 paczki. Nie wiem tego, ale tak się składa, że chciałbym też wam jakoś się odwdzięczyć za to, także może to będzie dla was dodatkowa motywacja. Jeśli szukaliście motywacji do tego, żeby wrzucić coś na grupę, ale nie do końca ją mogliście znaleźć, może teraz was przekonałem. Dzięki wam za uwagę, za oglądanie, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć, ciana.